O powołaniu zakonnym chyba zacząłem myśleć gdzieś w liceum. Tam też to był czas dla mnie, kiedy od paru lat formowałem się w ruchu Światło Życie. On tu sprawił też, że byłem bliżej kościoła, swojej rodzinnej parafii, bo pochodzę z parafii bardzo tradycyjnej, też o rodziny tradycyjnej. W doma się zawsze gadało i też ten przykład wiary tych wszystkich ludzi dał mi dużo do myślenia o swoim dalszym życiu. A też bliżej mi było do świętego Franciszka z tego powodu, że znał jego osoba, bo też historię bardzo kocham. No i kiedyś tam się poznało takiego człowieka i zaczęło się coraz bardziej mocniej myśleć o tym, po co on pojawił się na świecie, po co Pan Bóg takiego posłał. No i w pewnym momencie zdecydował, gdzieś tak pod koniec liceum, o tym, że chcę iść do zakonu. Mam na imię Metody, mam 29 lat, a w zakonie jestem od roku 2008. Święcenia kapłańskie przyjąłem w 2016 roku i pierwsze swoje 2 lata spędziłem w Rybniku. Tam, co jest dla mnie ważne, mogłem pracować jako katecheta. Zawsze w swoim życiu chciałem być nauczycielem, uczyć i tam mogłem się wsłuchiwać w to, co młodzież i dzieci mówią, w to, na co są wrażliwi i też uczyć się właśnie tej młodzieży, słuchania ich, słuchania drugiego człowieka, który jest ode mnie młodszy, czasami bardzo. Ale najważniejsze dla mnie to był tam czas spędzony, kiedy posługiwałem tam wśród braci ze wspólnoty Cenacolo. Spotkanie z drugim człowiekiem, którego życie nie oszczędzało, który niejednokrotnie był już blisko śmierci, a człowiek, który docenia to, że ktoś wyciąga do niego rękę. No i to, że to są ludzie, wydawało mi się, cały czas jestem przekonany, niesamowicie pokorni wobec siebie, wobec tego, jak są słabi i tego, jak bardzo potrzebują Boga. Moja posługa tam jako brata mnie uczyła takiego umniejszenia wobec drugiego człowieka, że jest ktoś słaby, jest ktoś, komu trzeba pomóc. I też nie bać się go, nie bać się obojętnie, co w życiu zrobił, czy jakie błędy popełnił. No później był Bytom, klasztor, gdzie miałem okazję pracować, być ze wspólnotą neokatechumenatu. No na początku jak się bardzo ich było, bo myślę, że neokatechumenat to jest coś, co mi całkowicie nie będzie odpowiadać, no ale się okazało, że wspólnota neokatechumenatu to są ludzie, którzy bardzo twardo stąpają po ziemi, ale najbardziej, co mnie w tym zafascynowało, to pokazało bogactwo Kościoła, tych wspólnot, jakie są w Kościele, że każdy się tam może odnaleźć. Nie? Jest franciszkanin, jest ktoś w neokatechumenacie. No a teraz jest Kobylin, nasz klasztor, gdzie nasi bracia zaczynają swoje życie zakonne. Tutaj przede wszystkim dalej mogę się spełniać, mogę być jako duszpasterz przy parafii, przy sanktuarium naszym, ale jako pedagog przede wszystkim w szkole z młodzieżą, która zadaje często niewygodne pytania, a co mnie tak zmusza do myślenia o sobie, o Bogu i też do odpowiadania na to. Mam cały czas doświadczenie tego, że zakon to nie jest tylko tu miejsce, to jedno, ale wiele razy spotkałem braci z całego świata i patrzyłem na nich jak na cały zakon. Na przykład kiedyś spotkałem braci z Argentyny czy z Hiszpanii na Euroframę, ale najbardziej to chyba doświadczyłem zakonu, całego zakonu, kiedy byłem na spotkaniu z naszym ojcem generałem na Górze Świętej Anny, kiedy to spotkałem właściwie wtedy pierwszy raz braci z wielu krajów, z różnych tradycji miejscowych, a już najbardziej to chyba widziałem
ten zakon na Światowych Dniach Młodzieży, kiedy to miałem cały tygiel braci z całego zakonu, nawet z samej Afryki, kiedy spotkałem braci i kiedy wszyscy w jednym habicie, często z tym samym uśmiechem na twarzy, byli braćmi mniejszymi. Coś jeszcze? Teraz też, że jak do zakonu wstępował? Albo jeszcze ten, jak to się nazywało już?